No siemanko, dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Ci pokazać jedną opcję, która jest nie tylko skierowana dla osób, które są związane z kryptowalutami, ale również dla tak zwanych normików. Konkretnie chodzi mi o kartę płatniczą, która oferuje dość soczysty cashback. Jest to cashback między 2 a 8%, zależnie od tego, jakiej karty używa. Jest to karta, której ja osobiście używam już prawie rok i jestem z niej bardzo zadowolony, także tradycyjnie nie przyciągając, zapraszam na intro! I oczywiście chodzi mi o kartę Cast. Jeśli wejdziecie na ich stronie, to możecie sobie tutaj przeczytać wiele informacji o tym, czym konkretnie się zajmują, jednak bardziej skupiają się na aplikacji mobilnej i tworzą taki bardziej bank niż samą aplikację z kartą, jak to większość takich właśnie kart prowajderów ma teraz w swojej ofercie. Oczywiście trzeba tutaj zrobić KYC i CEO jest pan Ragul Pati, z którym przeprowadziłem krótki wywiad w Singapurze zeszłego roku, możesz go obejrzeć tutaj. A w ogóle poza kartą ostatnio również stworzyli opcję na wygenerowanie swojego własnego konta w euro. Więc nie tylko możemy przyjmować przelewy, ale również możemy je wysyłać. Jeśli chodzi o same karty, to przejdźmy tutaj do zakładki kart. Ja akurat używam tej karty darmowej. Jest to karta wirtualna. Jeśli chcecie mieć kartę fizyczną, to za przesyłkę trzeba zapłacić $40. I uwaga, tutaj w tym momencie cashback jest na poziomie 2%. Są tutaj jeszcze dodatkowe nagrody za staking, jednak do tego przejdziemy sobie później. Mamy tutaj kolejną kartę, Solana i Luma. W ogóle przy aplikacji mobilnej możecie sobie wybrać, jak ta karta będzie wyglądać, jednak to jest tylko taka dodatkowa opcja przy tym, jak płacicie, dodawając tą kartę do Apple Pay albo Google Pay, bo ja w ten sposób właśnie jej używam. Więc ta karta Solana i Luma ma akurat tutaj takie logo Solany, które dodatkowo jest podświetlane. Jedna karta jest darmowa, później gdy chcemy wygenerować kolejną, ponieważ to jest opłata roczna, $1000 za używanie tej karty i Luma. Jednak tutaj mamy cashback na poziomie 5% i za każdą kartę na kolejny rok płacimy $250. No wiadomo, to są dodatkowe koszta, jednak jeśli chodzi o tą kartę darmową, to naprawdę nie ma tutaj praktycznie żadnych opłat. Nie macie opłat, jeśli chodzi o depozyty. Karta działa w dolarach, więc jeśli płacicie na przykład w euro albo w polskich złotówkach, to przewalutowanie będzie Was kosztować około 0,25%, więc jest to naprawdę tania karta. Więc przejdźmy do kolejnej. Tutaj mamy kartę Gold i ta kosztuje akurat 10 000. Jednak cashback jest 8%. Mamy tutaj dodatkowy multiplier, jeśli chodzi o staking Solany. No i poza tym karta jest pokryta prawdziwym 24-karatowym złotem. Mamy tutaj jeszcze całkowicie złotą kartę, ale ona jest dostępna tylko po zaproszeniu. Ta karta akurat waży 36 gram i to jest naprawdę prawdziwa karta ze szczerego złota. Tutaj również mamy 8% cashbacku. Więc głównie karta operuje na Solanie, jednak możemy robić tutaj depozyty na różnych chainach, ale dodatkowo możemy tutaj jeszcze zastejkować Solanę na delegatorze Cast, dzięki któremu będziemy dostawać dodatkowe punkty, bo musicie wiedzieć o tym, że ten cashback nie jest wypłacany w tym momencie w dolarach. Cały czas zliczamy punkty. No i to, co udało mi się dowiedzieć, rozmawiając z CEO Casta, to na początku TGE było planowane na pierwszy kwartał 2026. Jednak teraz stwierdzili, że będą musieli to przesunąć na drugi albo trzeci kwartał tego roku. Wszystkie punkty, które zbieramy, były liczone jako 0,07 centa. W tym momencie, jeśli spojrzę na swoją aplikację, to są one w sumie liczone jako 1 cent i udało mi się uzbierać prawie 20 000. Więc tutaj mniej więcej możecie zobaczyć moje nagrody. Jest to przeliczane na około $1900, ale jak to będzie finalnie przy TGE, o tym się dowiemy oczywiście przy TGE. Jednak na przykład przez 2 ostatnie miesiące była dostępna tutaj promocja. Wejdziemy sobie tutaj w Promotions, zjedziemy lekko na dół,
to możemy zauważyć, że tutaj był dodatkowy cashback również 4%, więc w tym momencie ze swojej darmowej karty w sumie otrzymywałem 6%. 2% w punktach i 4% w tokenach MOVE. W tym momencie mam do odbioru $77, ale $40 w tokenach MOVE właśnie odebrałem już wcześniej. To działa w ten sposób, że po prostu odbieracie tokeny na jakiś wasz prywatny adres lub na adres giełdy i później je po prostu możecie sobie sprzedać. Jednak rejestracja tutaj na ten dodatkowy cashback już się skończyła. Z tym, że jeśli wejdziecie sobie tam na dole w promocję, to teraz jest dostępna whitelista na kolejną promocję, również która będzie mieć ten cashback. Nie tutaj, to chyba było na blogu. Właśnie, karty Pengu. Karty Pengu również będą Wam oferować dodatkowy cashback. Więc przy standardowej karcie macie 2 plus 4%. 4% generalnie do każdej karty, której używacie. Dodatkowo przy użyciu mojego linka, który znajdziecie oczywiście w opisie i w podwieszonym komentarzu, z kodem, który wyświetli Wam się tutaj na ekranie. Po założeniu tej karty i zrobieniu KYC, jeśli wydacie $100, to dostajecie kolejne $20 w punktach, czyli tak samo jak ja mam te 1900 punktów. Tak właśnie Wy dostaniecie bonusowe 400 punktów, które na ten moment są warte około $20. Ale jak to będzie wyglądać w przyszłości, o tym się dowiemy dopiero po TGE. No i takich kart z cashbackiem jest w kryptoświecie naprawdę mnóstwo. Ostatnio też pokazywałem Wam kartę OKX na przykład, gdzie było 15%, jednak tutaj limit był tylko $100 w tym cashbacku. Ale z tego co widziałem, to Solana takich kart ma sporo, jednak ta najbardziej mi przypadła do gustu, ponieważ dodali oni tutaj również konto Fiat, więc możemy przyjmować normalne przelewy SWIFT, jak i również je wysyłać, więc tak naprawdę zamiast używania waszej karty z banku możecie po prostu zrobić tutaj przelew i dodatkowo zbierać 2% cashback. Nie trzeba mieć wcale karty fizycznej, ponieważ tą kartę można dodać do Google Pay albo Apple Pay, więc jest to super wygodne, możecie mieć tą kartę zawsze przy sobie i jest to naprawdę spoko opcja. Nie jest to wideo sponsorowane, jedynie oznaczam to wideo jako sponsorowane ze względu na to, że jest tutaj reflink, ale nikt mi dodatkowo za to wideo nie zapłacił. Więc wszystkie linki znajdziesz właśnie w linku w opisie. Tutaj znajdziesz również linki do giełd, których używam, do portfela sprzętowego i również ostatnio znalazła się tutaj karta Cast. Także to by było na tyle ode mnie. Daj znać w komentarzu, jakich kart krypto Ty używasz. I to tyle ode mnie. Siemanko, pozdrówki, yo!